I tak oto, moi drodzy, będziemy Was edukować w kwestii chińskiej motoryzacji. Widzę w lusterku, że silny już ma dosyć mojego pitolenia, przeciera oczy z rozkoszy, tudzież z zażenowania, że uczestniczy w tym projekcie, ale mam nadzieję, że jeszcze długo będzie uczestniczył. Wybierzemy sobie jakąś dobrą muzyczkę. O, wystarczy zgłośnić radio i już nie słychać tego silnika, już nie słychać tego warkotu, już nie słychać tej turbosprężarki. Tak można jechać i do Hiszpanii. W pierwszym odcinku powiedziałem Wam, że chińska motoryzacja to nie tylko samochody elektryczne, to nie tylko samochody osobowe. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Maxus Deliver 9, dostawczak z krwi i kości, konkurent Ducato, Mastera i Transita. Prawie 10 metrów sześciennych. Taka jest możliwość załadunku tutaj towarów i to nie jest największa wersja dostawczaka. W tym segmencie liczy się oczywiście możliwość transportowa. I fakt, minusem Maxusa jest to, że to auto na naszym rynku występuje tylko i wyłącznie w jednym rozmiarze. Jeśli spojrzymy na dostawczaki Renault Mastera, czy Ducato, czy Forda Transita, to silny pomóc Ci zejść? No chyba jednak warto było pomóc. To tam występują te samochody w najróżniejszych modyfikacjach. Z podnoszonym dachem, z długą paką, z krótką paką, z krótkim rozstawem osi, z długim rozstawem osi. Tutaj tego nie ma. Tutaj tylko i wyłącznie możemy zapakować tonę 150 kg. A to powoduje, że ten samochód może tak naprawdę trafić do wąskiego grona odbiorców. Ale jak się okazuje, takich ludzi nie brakuje. Kto to może być? Kurierzy? Bo na pewno nie ci, którzy z takich samochodów chcą robić campervany. Bo to jest po prostu za małe. Mieliśmy różne pomysły na test tego samochodu. Chcieliśmy jechać pod IKEA i znaleźć kogoś, kto wielkie paki potrzebuje przewieźć i próbuje je wcisnąć do osobówki, no ale stwierdziliśmy, że przecież nie o to chodzi, bo może i gabaryt byłby duży, ale tutaj chodzi o masę. A jak wiadomo, tutaj możemy zapakować ponad tonę 150 kg. Przestrzeń ładunkowa jest olbrzymia, dlatego pomyśleliśmy, że pojedziemy i zapakujemy tutaj europalety. No ale to wszystko, stwierdziliśmy, nie ma sensu, bo jeśli takim samochodem ma jeździć kurier, no to kurier zapakuje tutaj sporo, ale lekkiego towaru. Więc tak naprawdę jak spisuje się pod takim obciążeniem zawieszenie, nie sprawdzimy. Dlatego przyszło nam do głowy, że zrobimy test na autostradzie. 140 km na godzinę i zobaczymy, jak na autostradzie spisuje się olbrzymia blaszanka, która waży 2200 kg, nie jest załadowana i ma 150 koni mechanicznych mocy. 130 jest głośno. 140, szósty bieg, 3000 obrotów. Tutaj strasznie wieje. Tymi uszczelkami, te drzwi, przykładam rękę i czuję, jak one wibrują. Zresztą słyszycie, jak muszę do Was krzyczeć. Poza tym, jeśli wyjeżdżam spoza ekranów, no to czuję, jak tym samochodem wozi. Ale są też plusy. Na przykład to zawieszenie jest przyjemnie komfortowe. I to nie podskakujące, a co w pustym dostawczaku jest w zasadzie dość rzadkie. Maxus. Przyznacie, że gdyby nie to olbrzymie logo, dość egzotyczne na naszym rynku cały czas, to można by było powiedzieć, że to jest nowy Ford z olbrzymim grillem, że to jest nowe Renault Master z olbrzymim grillem, bo tak, teraz rysowane są samochody dostawcze. Przecież w takim samochodzie nie liczy się to, że tutaj jest piękny, srebrny grill. Nie liczy się to, że może tutaj być reflektor z pięknymi, srebrnymi elementami. Nie liczy się ten wlot powietrza z tą czarną kratką. Ten samochód, taki samochód dostawczy ma być tani i tani w naprawie. Powiem Wam, że to jest niesamowite, bo jak jeździ się samochodem osobowym danej marki, to nagle zaczynasz zauważać na ulicy właśnie te samochody. Jak jedziesz dostawczakiem, jedno Ducato, drugie Ducato, trzecie Ducato i tak naprawdę to jest odzwierciedlenie naszego rynku lekkich pojazdów dostawczych do 3,5 tony. W tym rynku liczy się tak naprawdę Transit, a może inna kolejność, Ducato, Transit i Master. To są trzy marki,
które niepodzielnie rządzą rynkiem od wielu, wielu lat. Czy Maxus ma szansę wbić się w tak mocną konkurencję? To jest trudne pytanie, ale z pewnością można powiedzieć, że ten samochód pod względem wyposażenia jest tak naprawdę wypakowany po sufit, a pod względem właściwości jezdnych mamy tutaj do czynienia z 2-litrowym turbodoładowanym silnikiem, który ma 150 koni mechanicznych i 375 Nm. Jak śledzicie testy na naszym kanale, to doskonale powinniście już się orientować, że firma SAIC ma joint venture z różnymi markami i między innymi ma joint venture z Volkswagenem. Nie chcę powiedzieć, że tutaj pod maską Maxusa pracuje silnik Volkswagena, ale dam sobie odciąć paznokieć w małym palcu, że ten silnik 2-litrowy turbo diesel ma swoje korzenie w Volkswagenie, bo produkowany jest we wspólnej fabryce właśnie w Chinach. Zobaczcie, maska jest jak podniesiona wysoko, a silnik jest bardzo nisko, głęboko tam schowany, bo tak naprawdę góra silnika zaczyna się tutaj, gdzie moja ręka. Tutaj mamy chłodnicę, tutaj mamy doloty powietrza, filtr powietrza, więc ten silnik schowany jest bardzo nisko. A po co? Po to, żeby obniżyć środek ciężkości, bo tutaj mówimy oczywiście o silniku, który napędza przednie koła. 150 koni mechanicznych i to jest jedyna moc i jedyna specyfikacja tego samochodu. Ciekawa rzecz, tego na pewno silny nie da. SAIC wprowadził na rynek europejski samochody dostawcze, ale elektryczne i Maxus Deliver 9 był e-Deliver 9, ale ssanie rynku spowodowało, że norweski importer zdecydował się, a tak naprawdę wymuszono na nim sprowadzenie do Europy samochodów napędzanych silnikiem diesla. I w ten oto sposób na naszym rynku mamy taką furgonetkę czy takiego dostawczaka właśnie z silnikiem diesla. To jest największy samochód dostawczy w gamie Maxusa na naszym rynku, L3H2, który potrafi pomieścić 11,5 metra sześciennego towaru o masie 1150 kg. Czy z takim ładunkiem poradzi sobie 2-litrowy silnik turbodoładowany, oczywiście diesel? Mam wrażenie, że moment obrotowy, który tutaj jest naprawdę dostępny od niskich obrotów, od 1500 obrotów i to czuć podczas jazdy, bo ten samochód wydaje się wyrywny. No dobrze, ale mamy do dyspozycji 6 biegów. Jak wygląda kwestia elastyczności? Przede mną rząd tirów i tu już jest błąd, bo to nie są tiry, pamiętajcie. To nie jest oznaczenie samochodu. Przede mną rząd samochodów ciężarowych. Jadę sobie prędkością 80 km na godzinę, nieco jeszcze zwolnię do 60, pełen gaz. Słyszę, jak sprężarka zaczyna pompować i do 80 przyspieszenie nie jest jakoś imponujące, ale od 80 powyżej 100 przyspieszenie jest naprawdę już całkiem niezłe i do 120 równoliniowo ten samochód przyspiesza. Teraz mam 130 i jadę autostradą, więc spokojnie mogę się rozpędzić do 140, 140 i gdyby nie ten hałas, to w zasadzie mógłbym powiedzieć, że jest tutaj komfortowo. Trochę czuję, że tym samochodem zaczyna wozić. To zawieszenie jest przyjemne, ale ono jest skrojone pod ładunek. Pod to, żeby tutaj na pakę wrzucić jednak jakiś ładunek. Z tyłu resor piórowy, z przodu sprężyny i wahacz, więc to wszystko jest przystosowane do tego właśnie, żeby tą tonę wrzucić na plecy i wtedy zdecydowanie spokojniej jeździć. Zużycie paliwa to jest istotny element, przecież w przypadku samochodów, które mają pracować, to jest jeden z ważniejszych wyznaczników. Ja wiem, że Renault Master ma na przykład silnik 2,3, Ducato również ma większą pojemność. Tutaj mamy 2 litry, ale te 2 litry jest dość oszczędne. Średnie spalanie, które mam z całej mojej jazdy testowej, to jest 9,3 litra na 100 km. Jest oczywiście system AdBlue i mogę sprawdzić, ile tego płynu mam. Mam 29% systemu AdBlue. Proszę bardzo,
wszystko się zgadza. Z pewnością kurierzy nie będą zadowoleni z tego, że te drzwi otwiera się dość ciężko. Kiedyś jedna z firm produkująca tego rodzaju samochody obliczyła, że jeśli kurier ma dostarczyć w ciągu dnia 200 paczek, to drzwi musi otworzyć przynajmniej 400 razy. Jeśli zatem damy możliwość kurierowi otwierania drzwi o 5 sekund szybciej, no to zobaczcie, ile on zaoszczędzi czasu. No dobra, ale jeśli nie kurier, to czy taki samochód nadaje się do dłuższej trasy? Gdyby ktoś zaproponował mi dzisiaj, że miałbym wsiąść do tego auta i pojechać do Paryża odebrać towar, albo dalej, do Madrytu, no to wyboru pewnie bym nie miał jako pracownik, ale muszę przyznać, że do prędkości 110 km na godzinę to ta jazda jest w miarę komfortowa. Gorzej zaczyna się, jeśli byśmy chcieli jeździć szybciej. A przecież wiemy z obserwacji czasami, jak zachowują się kierowcy tego rodzaju samochodów, którzy potrafią pędzić naprawdę z prędkością 140 i nawet większą. Więc jeśli tylko mógłbym sobie pozwolić czasowo na to, żeby nie jechać z prędkością 120-140, przy której jest zdecydowanie głośno i męcząco, to myślę, że ta podróż mogłaby być całkiem znośna. Chociaż jak przyspieszam na szóstce, teraz na przykład wyprzedzam samochód przede mną, no to przy tym przyspieszaniu dźwięk silnika mocniej dochodzi do moich uszu, czyli mimo wyciszenia ten dźwięk przedostaje się do kabiny. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo przecież cała paka działa jak pudło rezonansowe, no i ten głos jest potęgowany tą blaszanką, która nie ma żadnego wyciszenia. No i cały czas przeszkadzają mi tutaj te wszystkie pikacze, oczywiście, tak, wiem, to jest moja wina, chociaż używam kierunkowskazów, ale jak zrobię za późno, jak włączę kierunkowskaz za późno, no to system mnie wyprzedza i daje znać i ostrzega, a ten co tutaj, że najechałem na linię bez kierunkowskazów. W przypadku tego rodzaju samochodów kluczowa jest możliwość adaptacji wnętrza takiego auta. Tutaj nie mamy za bardzo możliwości rozwinięcia skrzydeł. Mamy pustą blaszankę pokrytą tworzywem do wysokości około metra. Mamy haki, do których możemy zamocować ładunki, ale umówmy się, ta podłoga, mam wrażenie, że ona długo nie wytrzyma. Wszystko zależy od tego, co będziemy wozić. Jeśli taki kurier wozi dziennie 200-300 kg ładunku, no to nie powinno być z tym problemów. Dostęp do tyłu albo z boku. Miejsce na odkładanie drobnych przedmiotów tutaj, nad szoferką. No i oczywiście możliwość wyciągnięcia tej blachy i wsadzenia tutaj szyby, no ale to we własnym zakresie. A ile możemy tutaj zapakować? Kluczowy jest wymiar między nadkolami, a to jest 1,36 cm. No i oczywiście do tego samochodu możemy także zamontować hak i ciągnąć przyczepę o masie z hamulcem ponad 2 ton. W takiej długiej trasie z pewnością komfort zwiększy aktywny tempomat. Zatem wykorzystamy nasz wóz transmisyjny, silny. Poproszę przejedź przede mnie i zajedź mi drogę. Ja ustawiłem tempomat na 140, chociaż tak naprawdę nie widzę, jaką prędkością jest ustawiony tempomat i zobaczymy, co się wydarzy. Ostrzegł mnie samochód, ale nie zahamował. A to oznacza, że nie mam tutaj aktywnego tempomatu, tylko zwyczajny tempomat. Czyli wszystko to, co mówiłem o aktywnym tempomacie, jest do wyrzucenia. Silny się ucieszy na pewno. Podróżować w takim samochodzie mogą 3 osoby. Na tej nieszczęsnej ławeczce, no to obok mnie tutaj już nikt by się nie zmieścił, chociaż nie wiem. W środku to ja mam problem, bo zobaczcie. Co mam zrobić z nogami? Nic. No ale taka jest specyfika samochodów, które za tylnymi fotelami, czy tymi fotelami mają po prostu odgrodzony przedział ładunkowy. Ale jak patrzę na projekt deski rozdzielczej, to przyznaję, że w dzisiejszych samochodach dostawczych te deski zaczynają coraz lepiej wyglądać i no wszystko robi się, by one przypominały po prostu jakością i wyglądem samochody osobowe. Więc mamy tutaj miejsce, półeczkę na odkładanie drobnych przedmiotów. Mamy jeden schowek z jajkami. Tutaj nie mamy żadnej półeczki, to jest po prostu przetłoczenie, które ma sprawiać, że oczy nie bolą od plastiku. Mamy coś, co ma imitować włókno węglowe, ale tylko ma imitować, ale
ten srebrny dekor robi całkiem niezłe wrażenie. Tu mamy port USB i to jest ważna funkcja. No, brakuje tutaj trochę schowków, ale zobaczcie co tutaj znalazłem. Popielniczkę. Ała. Popielniczkę z miejscem na papieroska i oczywiście z zapalniczką. Czy jeszcze w samochodach ktoś pali? No w tym samochodzie niestety tu wszędzie jest twardy plastik. To jest twarde, to jest twarde, to jest twarde. Tu jest miejsce na butelkę, nie na gaśnicę, no bo niestety gaśnica tutaj lata. A to nie jest wlew paliwa, bo wlew paliwa jest po drugiej stronie. A wykładzinka jest przepiękna, a tak naprawdę brakuje wykładzinki. No ale umówmy się, to jest wyposażenie dodatkowe, które ma sprawić, że kierowca będzie czuł się jak w domu. Ale to jest twardy plastik, który jest nieestetyczny, ale funkcjonalny. I wiecie, co jest najbardziej męczące w tym samochodzie? Nie zawieszenie, które jest dość komfortowe, a dźwięk silnika. Jeśli trzymam auto na 6 biegu i nie redukuję, no wystarczająca jest elastyczność, to nawet delikatne odjęcie gazu powoduje, że ten hałas się wzmaga albo ustępuje. Jeśli chciałbym zredukować do 5 i jadę powyżej 3000 obrotów, to ten hałas robi się już naprawdę nieznośny. Nie ma takiej potrzeby, więc robię na 6. Na 6 ten hałas silnika nieco się uspokaja, ale wystarczy, że dodam gazu i od razu słyszę, że samochód wkręca się na obroty. Świadczy to o primo słabej kulturze tego silnika, primo, czyli secondo, o słabym wyciszeniu komory silnika. Więc to warto poprawić. A fotel? Mięciutki, mięciutki. Nie ma niestety możliwości, przynajmniej w tej wersji, hydraulicznego fotela, czy pneumatycznego. Jest możliwość regulacji wysokości, a że świeci słońce i silny mnie zaraz zabije, no to musimy się obrócić. Promień skrętu w takim samochodzie to 7,4 metra. I mam to zamiar teraz wykorzystać. No, trochę zabrakło, no, ale dobrze jest. No i właśnie, i o tym mówię. My jedziemy sobie 110 na godzinę, a takie dostawczaki czasami zapitalają po prostu niemiłosiernie. Wyobrażacie sobie, ile taki samochód musi zużyć paliwa? No i kolejny przykład. No to co, spróbujemy się za nim utrzymać, co? Nie zredukowałem, jestem na 6, więc on mi trochę uciekł. Tak wygląda to badanie elastyczności w realu. Zobaczcie, on jedzie maksymalną prędkością 140 na godzinę. Jakbym miał jechać tak przez dziesiątki kilometrów, to pewnie po 100 bym już był zmęczony. Od tego hałasu w kabinie i zarówno z powietrza, jak i od silnika. No, sporym minusem jest też to, że auto jest tak naprawdę dostępne w jednej konfiguracji, w porównaniu z takim Ducato, czy z takim Transitem, czy Renault Masterem. No, wybór tam jest zdecydowanie większy i już nie mówię tylko o jednostkach napędowych, czy w samym napędzie, ale przede wszystkim o możliwościach transportowych, a przecież to się liczy najbardziej w tego rodzaju samochodach. Przy tych wyższych prędkościach potwierdza się to, że zawieszenie tutaj jest całkiem ok. Tutaj nie ma się co naprawdę czepiać. Gorzej jest kwestia wyciszenia wnętrza i tego hałasu od silnika. Duży wyświetlacz, oczywiście dotykowy, z Apple CarPlayem, z nawigacją, ze wszystkimi różnymi funkcjami, które są przydatne podczas jazdy. Przyciski poniżej to jest dostęp do najbardziej podstawowych funkcji, ale samochodu, czyli system start-stop, czyli wyłączane ESP, czyli system utrzymujący samochód w pasie ruchu, tryb Eco, proszę bardzo, no to jakoś takie trochę rusza się. A tutaj mamy osobny panel do klimatyzacji. I to jest bardzo dobre, bo łatwo i szybko możemy zwiększyć nawiew albo zmniejszyć temperaturę. Chociaż to jest oczywiście ręczne sterowanie klimatyzacją. Na kierownicy są wszystkie przyciski, które obsługują radio i obsługują aktywny tempomat. Po lewej stronie i prawej stronie wiadoma sprawa. Tutaj mamy regulację lusterek i świateł. No i dla wielu na pewno sporym minusem będzie fakt, że menu nie jest w języku polskim, a radio na przykład nie ma RDS-u. Ale jest jeden port USB, jest drugi port USB. To dlaczego nie ma tutaj miejsca na odłożenie telefonu? Szkoda. Ale
W sumie z drugiej strony, jakby ktoś mi kazał jechać do Barcelony, dlaczego nie? Ogólne wrażenie, jakie sprawia wnętrze tego samochodu, jest naprawdę bardzo pozytywne. Plastiki są przyjemne, ale co najważniejsze, mam wrażenie, że łatwo utrzymać tutaj czystość, przecierając po prostu wilgotną szmatą całą tę deskę rozdzielczą. To jest moja indywidualna już kwestia. Mam 198 cm wzrostu i trochę mam tutaj mało miejsca, chociaż kolanami nie ocieram, na przykład o kluczyk czy o kolumnę kierownicy, która jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie. Mogę ją obniżyć albo podnieść. Do góry albo do dołu regulacji nie ma. Także to wystające miejsce na lewarek zmiany biegów również blokuje moją nogę. No więc chciałbym się odsunąć trochę bardziej, ale nie mogę, bo już mam za sobą blachę. Jeśli na desce rozdzielczej nie mamy zbyt dużo schowków, no to mamy je tutaj w podsufitce. Jeden olbrzymi schowek, drugi nad pasażerem, a tutaj możemy zamontować sobie w łatwy sposób na przykład CB i schować okulary. Jeżdżąc z kolei w mieście, męczące może być to warkotliwe brzmienie silnika i ten dźwięk turbosprężarki, bo mam wrażenie, jakbym jeździł jakimś mocno stuningowanym samochodem z zaworem upustowym i co chwilę, słyszycie? Aż poplułem ekran. Słychać po prostu, jak turbina cały czas zaczyna ładować ciśnienie. I to może być męczące przy takiej nerwowej, niepłynnej jeździe, no ale w mieście, jak ktoś się spieszy, no to tak czasami się jeździ. Albo dynamicznie chcemy ruszyć spod świateł, albo kogoś wyprzedzić, albo gdzieś zmienić pas i uciec, więc to może być męczące. Po całym dniu jazdy z takimi odgłosami może i fajnie to brzmi, na przykład w Subarynie, no ale tutaj, umówmy się, mogłoby być bardziej komfortowo. Ale przyznam szczerze, że dynamika jazdy i ten moment obrotowy dostępny już od 1500 obrotów robi wrażenie. No bo nawet na trójce wciskam pedał gazu w podłogę i ten samochód aż chce jechać do przodu. Jest ta chwila zwłoki, no bo musi ta turbosprężarka napompować, czyli jest duża turbodziura, ale jak już napompuje, to nawet fajnie to brzmi. A propos brzmienia, jak radyjko, proszę bardzo, no widzicie, tylko i wyłącznie dotykowe radyjko jest. A ja nie chciałbym teraz tutaj Carapel Playa mieć, więc robimy dotykowe radyjko. Proszę bardzo, ja bym chciał jednak FM bardziej niż AM. Gdzie mamy głośniej, ciszej? Tutaj. Tylko i wyłącznie tutaj zgłośnimy radyjko. Wybierzemy sobie jakąś dobrą muzyczkę. O, wystarczy zgłośnić radio i już nie słychać tego silnika, już nie słychać tego warkotu, już nie słychać tej turbosprężarki. Tak można jechać i do Hiszpanii. A może na wschód? Tam musi być jakaś cywilizacja. Ale swoją drogą, to ciekawe, że tylko możemy ściszyć na kierownicy przyciskami. Nawet tutaj na ekranie dotykowym nie mam możliwości ściszenia radia. Mam listę oczywiście ulubionych stacji. Mam całą listę nie tylko ulubionych, a w kwestii właśnie funkcji samochodu i ustawień systemów asystujących już zaraz sobie wyłączę Lane Departure Warning. No i teraz jest jakby bardziej komfortowo. Gdybym był kurierem, kto wie, może i taki los mnie w życiu spotka, to czy byłbym zadowolony mając takie narzędzie pracy? Kilka drobnych uliczek i muszę powiedzieć, że promień skrętu jest imponujący przy takim gabarycie. Samochód nie jest jakoś szczególnie długi, bo ma niespełna 6 metrów długości. Nie jest też zbyt szeroki, co powoduje, że można wjechać naprawdę w jakieś ciasne uliczki, gdzieś znaleźć miejsce. Wiadomo, że kurierzy parkują wszędzie, chociaż prośba, nie parkujcie na chodnikach czy na trawnikach. Ale manewrowanie tym samochodem jest bardzo łatwe i dzięki właśnie temu, że to jest taka długość, że to auto nie jest dłuższe, można bez problemu znaleźć miejsce postojowe na takim miejscu normalnym przeznaczonym do samochodów osobowych. 6 metrów to nie jest jakiś olbrzymi gabaryt. No i ta skrętność, ten promień skrętu naprawdę jest imponujący, to robi wrażenie.
Witolińska, proszę bardzo. Ciasna, osiedlowa uliczka. Ha, wspomaganie działa bardzo mocno, skręca się bardzo lekko i to niezależnie, czy mamy wysokie obroty, czy nie, czy mamy po prostu silnik na luzie. Super, naprawdę. Nie jeżdżę z takim przeświadczeniem, że oj, gdzieś się nie zmieszczę, muszę aż nadto uważać, żeby na przykład gdzieś tam się wcisnąć. Czasami mam takie wrażenie jeżdżąc dużymi SUV-ami, a tutaj jeżdżę autem dostawczym i proszę bardzo, ciach. O, nawet tu na tym winklu nie było problemów. Niezłe, to jest naprawdę fajne. Reasumując, to jest świetne auto dla kuriera, którym można wybrać się w długą trasę, ale najbardziej męczącą rzeczą w tym samochodzie jest słabe wyciszenie i warkotliwy silnik. Silnik, który na wyższych obrotach no niestety hałasuje. I nie wiem, czy najgorszy jest ten silnik, czy ten dźwięk turbosprężarki, która pompuje i to słychać. To na chwilę jest fajne, ale przy dłuższym użytkowaniu tego samochodu może być męczące. Zawieszenie jest komfortowe, elastyczność, naprawdę nie mam tutaj zastrzeżeń. Pojemność zbiornika 80 litrów, jest AdBlue, duża paka, jedna specyfikacja, jedna wersja samochodu. Trzeba po prostu dobrać to do swoich potrzeb. Cena nie jakoś atrakcyjnie konkurencyjna w porównaniu z konkurencją, ale po doposażeniu aut konkurencji może się okazać, że i ten argument będzie tutaj na plus.